Uwielbiam gry Remedy za fabuły, eksperymenty w prowadzeniu narracji i filmowe zacięcie. Na Control czekałem, nie ukrywam, ale niestety gra nie sprostała moim oczekiwaniom. Śmiało mogę powiedzieć, że to najsłabsza z ostatnich gier studia, choć nie zawodzi w kilku aspektach. Ponownie w fabule, która jest jak zwykle dobra, jak i w technikaliach, bo jest to też gra, która podobno najpełniej korzysta z dobrodziejstw RTX od Nvidii. Zaciekawieni? To lecimy. W Control wcielamy się w Jessie Faden, która przybywa do dziwnego biura, aby objąć posadę dyrektora. Towarzyszy jej dziwny byt, Polaris, i to właśnie on skierował Jessie do budynku właśnie tego biura. Bohaterka poszukuje dawno zaginionego brata, którego zniknięcie nastąpiło po dziwnym wydarzeniu w jej rodzinnym mieście. Zaraz po przybyciu na miejsce, poprzednik Jessie popełnia samobójstwo przy użyciu serwobroni. Od teraz ta stanie się nieodłącznym orężem Faden, którym można pozbywać się byłych pracowników biura zamienionych w dziwne istoty przez twór zwany Syk. Przyznacie, że brzmi to intrygująco, nie przejmujcie się, że zupełnie nie wiecie o co chodzi. Gra została tak skonstruowana, aby przedstawić wam wydarzenia, umieścić was w środku akcji, jednak co, jak i dlaczego trzeba odkryć samemu. Jest to część zabawy w Control, zrozumienie i poukładanie części układanki, aż uzyskasz jedną spójną całość. Pierwsze co po uruchomieniu gry rzuca się w oczy to dziwność otaczającego świata. Budynek zdaje się żyć własnym życiem, podlega zupełnie innym prawom fizyki niż nasz świat. Przez pierwsze minuty czułem się całkowicie zagubiony w chaosie i natłoku informacji, próbując złożyć to w jakąś logiczną całość. Z czasem dużo rzeczy się wyjaśni i kurtyna z oczu spadnie. Spotykamy kilka postaci, które wprowadzają nas w świat i wydarzenia, które nastąpiły. To od nich się dowiesz, czemu część osób się zmieniła, a część nie, czym jest dziwna pleśń pojawiająca się w niektórych miejscach, czy jaką rolę pełni przejście przez motel. Fabuła to mocarny punkt gry, ciekawi i intryguje, stawia pytania, na które czasami odpowiedzi nie są aż takie oczywiste. Główny element gry to walka z napotkanymi osobami zamienionymi przez Syk. Opiera się to na walce bronią palną i jest to zorganizowane poprawnie. Początkowo nawet miałem z tego jakąś radochę, niestety im dalej w grę, tym coraz bardziej mnie to irytowało. Nawet nie to, że przeciwnicy spawnują się w poprzednio odwiedzanych lokacjach, bo tutaj ma to sens, gdyż miejscówki odwiedzamy wielokrotnie, a bieganie po pustych pomieszczeniach jest średnio ciekawe. Przeciwnicy giną w efektownej animacji, pozostawiając po sobie okruchy energii. Ich samych jest kilka rodzajów, choć wszyscy w zasadzie zrobieni na jedno kopyto. Pojawiają się latające żywe bomby, czy potężni motherfuckerzy z działkami. Z czasem odblokujemy kolejne ulepszenia pistoletu, jak i same bronie, w tym strzelające skoncentrowanym strzałem przebijającym osłony, czy strzelającym serią jak z karabinu. Jednakże strzelanie dość szybko nudzi. Niby są wprowadzani nowi przeciwnicy, ale i tych za dużo w sumie nie ma. Jessie posiada też umiejętności telekinetyczne. W każdej chwili może podnieść jakikolwiek element otoczenia i rzucić nim w przeciwnika. Jeśli nie ma nic pod ręką, potrafi wyrwać kawał betonu z podłogi. Rzut kawałkiem otoczenia zabiera masę energii oraz zdejmuje barierę ochronną z przeciwników, więc funkcji używamy dość często. Z czasem dojdą kolejne umiejętności, szybkie uniki, tarcza ochronna, możliwość przekabacenia przeciwnika na własną stronę, czy wreszcie umiejętność lewitacji. Dodatkowo każdą z nich można jeszcze dopakować w specjalnym drzewku. W kwestii perek do broni, te tworzymy z odpowiednich materiałów, które znajdujemy w skrzyniach lub po poległych przeciwnikach. To dzięki nim wrzucimy przeróżny upgrade w pistolet, ale też zbudujemy nowe wersje pistoletu. Jeśli uważamy, że któreś z zebranych perek nam nie pasują lub nie mamy już miejsca w kieszeni, można je rozebrać i zyskać punkty. I to jest dość istotne, bo w zależności od jakości perki mają one także własne poziomy. Im wyższy poziom, tym bardziej wartościowy upgrade. Aby poznać lepiej historię, warto czytać przeróżne zapiski, a tych jest sporo już. Quantum Break przyzwyczaił mnie do tego, że będzie co czytać, ale tutaj jest w mojej opinii tego o wiele więcej. Obok tego obejrzymy fragmenty filmów, które wyjaśniają jakieś niuanse historii. Warto wspomnieć, że Remedy nie odeszło po Quantum Break od wykorzystywania aktorów i tych zobaczymy w filmach wyświetlanych przez projektory. Sam szkielet fabularny to bieganie po ogromnym budynku i wykonywanie kolejnych zadań. Pojawiają się też zadania dodatkowe, ale też i takie, które dostajemy bezpośrednio z biura i są one uwarunkowane czasowo. W zasadzie jeśli chcesz zrobić wszystko,
no to jest co robić. Również endgame zostawia nam sporo rzeczy do ogarnięcia. Pomiędzy poszczególnymi częściami budynku przenosimy się przez specjalne teleporty, które trzeba najpierw aktywować i warto to robić dość często, bo pełnią one też funkcję checkpointów. Te niestety są niezbyt dobrze przemyślane. Nie można zapisać gry w dowolnym momencie, ale właśnie tylko przy tych teleportach. Oznacza to, że czasami trzeba pokonywać spory kawał drogi od nowa. Pół biedy, że zazwyczaj wcześniejsi przeciwnicy czasami są uznani za pokonanych i się nie pojawiają, a czasami wręcz przeciwnie. Zupełnie nie mam pojęcia, od czego to zależało. Jednak trzeba przyznać, że gra trudna nie jest. Pomimo kilku zgonów nie miałem większych problemów z dotarciem do końca. Zwłaszcza, że dzięki ogarnięciu wielu zadań pobocznych postać była całkiem dopakowana, więc nawet końcowa rozpierducha, która jest swoją drogą świetna, nie stanowiła większych problemów. W mojej skromnej opinii bardzo kiepsko wypadła miejscówka gry, która niestety kładzie cień na całość produkcji. Betonowy budynek nie zachwyca, a po jakimś czasie zaczyna okrutnie nudzić. Wszystkie miejscówki są niemal takie same. Biura, lobby, stołówka, nuda, nuda, nuda. Owszem, zdarzają się całkiem ciekawe miejsca, np. pokój z zegarami, ale w większości wypadków biegamy po szaro-burych, betonowych pokojach, w których poza biurkami i typowymi korpo-gadżetami nie ma nic. Tym mocniej depresyjny klimat na mnie podziałał, gdy przypomniałem sobie upstrzone absurdalną ilością detali kolorowe lokacje z Quantum Break. Choć na obronę Control powiem, że lokacja jest spora i w zasadzie się nie dogrywa, chyba że użyjemy szybkiej podróży lub zmienimy piętro. I jeszcze, aby być całkowicie uczciwym, powiem, że architektura przedstawiona w Control sprawdzałaby się w realizacji wizualizacji architektonicznych, jednak średnio sprawdza się w grze. Jeśli chcecie wiedzieć, o czym mówię, poszukajcie filmu The Third and the Seven. Mam wrażenie, że twórcy mogli się inspirować tą już 10-letnią produkcją fenomenalnego grafika 3D Alexa Romana. Oprawa to już inna para kaloszy. Według Nvidii to najbardziej zaawansowana gra z wykorzystaniem RTX i DLSS. I tak, przyznaję, że śledzenie promieni robi wrażenie, ale jest tu jeden haczyk. Gra korzysta z jakiegoś upscalera, oznacza to, że chcąc odpalić grę w 1920 na 1080, gra renderuje obraz w 720p i skaluje do 1080p. Podobnie jest z wyższymi rozdzielczościami. Jeśli oglądaliście mój film o ray tracingu, postawiłem tam tezę o działaniu silnika RTX w kartach Nvidii. Control jest grą, która jeszcze bardziej mnie w tym upewnia. Podczas ruchu wszystko wydaje się delikatnie rozmyte, jednak jeśli kamerę ustawimy spokojnie, w ułamku sekundy obraz zostanie wyrenderowany na gładko. Pokrywa się to z informacjami w moim filmie. Jeśli chodzi o odbicia, Control robi spore wrażenie. Gra obfituje w duże, płaskie przestrzenie, gdzie twórcy z lubością umieszczali elementy odbijające. Do tego dochodzą jeszcze realistyczne szyby w biurach. Wygląda to obłędnie. W mojej opinii Control to idealna gra jako tech demo RTX-a i tak, jest ogromna różnica, gdy przełączymy się na wersję bez śledzenia promieni. Warto wspomnieć o fizyce obiektów. Remedy porzuciło przestarzałego Havoka na rzecz Nvidia Physics i goddammit robi to piorunujące wrażenie. Obiekty rozpadają się pod uderzeniami mocy Faden, wyrwane fragmenty betonowych słupów walają się po podłodze, szkło sypie się z rozbitych szyb, słowem demolka. Po intensywnej akcji lokacja wygląda jak końcówka sceny z windami w pierwszym Matrixie. Kto widział, ten wie. Tak, ta gra potrafi właśnie tak to pokazać. Jest moc. Control w zasadzie wszystkie elementy ma w miarę poprawne, jednak wszystko to zmiksowane daje produkt średni. Nie porywa mechanikami, choć zachwyca fabułą, o ile wystarczy wam cierpliwości, aby ją zgłębić. Strzelanie jest takie sobie, mógłbym nawet rzec generyczne, używanie mocy może i całkiem fajne, ale w zasadzie też po jakimś czasie zaczyna nudzić. Powtarzalne walki z powtarzalnymi przeciwnikami zaczynają irytować. W pewnym momencie unikałem walki i uciekałem przed agresorami, bo szkoda mi było tracić na nich czas. Oprawa fantastyczna, zwłaszcza na RTX-ie, ale design lokacji biedny. Dużo w Control przeciwieństw, jednak taka właśnie jest gra. Z jednej zachwyca, a z innej masz ochotę rzucić padem przez okno i zająć się czymś ciekawym. Zdecydowanie Alan Wake czy Quantum Break to lepsze tytuły, choć i te miały swoje problemy. Mam wrażenie, że sporo rzeczy tutaj można było zrobić lepiej, a tak coś mi się wydaje, że o Control za kilka miesięcy będzie się tylko wspominało pod kątem wykorzystania funkcji śledzenia promieni. Szkoda, bo potencjał był ogromny.